Jeśli obserwujecie nasz kanał od dłuższego czasu, to najpewniej widzieliście materiał o myszce Endgame Gear OP1WE. W nim byłem przyjemnie zaskoczony nową myszką oferowaną przez Endgame Gear. A że niedawno została wydana jej wersja na kablu oraz ze wsparciem pooling rate'u na poziomie 8000 Hz, to zdecydowaliśmy się, że znowu weźmiemy ją pod lupę. Ale czy warto korzystać z myszki na kablu w 2024 roku? Przekonajmy się, bo oto OP18K. W cenie 369 zł Endgame Gear OP18K jest o 30 zł tańsze od swojego bezprzewodowego brata. I tak samo jak jego brat jest on dostępny w dwóch kolorach, czarnym i białym. A co znajdziemy w środku jego pudełka? Na samym początku wita nas myszka wraz ze swoim kablem, a zaraz pod wkładką trzymającą ją leży mała koperta, w środku której znajduje się zestaw dodatkowych większych ślizgaczy, dodatkowe gripy, śrubokręt do otwierania myszki oraz instrukcja obsługi. Do omówienia kształtu OP18K pozwólcie, że użyję kawałka z poprzedniego materiału. OP1WE to mała myszka z zaokrąglonym shape'em, pozbawionym ostrych krawędzi. I dokładny wymiar wynosi 118 na 61 na 37 mm. I przystępny kształt pozwala na znalezienie chwytu niezależnie od wielkości dłoni użytkownika. Przy mojej dłoni o rozmiarze 19 na 9 cm najbardziej odpowiadał mi claw grip oraz fingertip grip. Lecz użytkownicy o mniejszych dłoniach powinni spokojnie mieć możliwość zastosowania na niej palm gripa, chociaż nie jest to chwyt, który zbytnio polecam. Jednym z ciekawszych elementów kształtu OP1WE jest hound znajdujący się na tyle myszki. Swoją wielkością i położeniem zabójczo przypominał mi on ten z Zoe S2. Tak samo jak w Zoe, podczas gry opierał się on w okolicy moich kostek, co w połączeniu z niskim przodem oraz wklęsłymi bokami sprawiało, że myszka była bardzo łatwa w kontrolowaniu, a wszystkie ruchy nią wydawały się bardzo stabilne. Waży on jedynie 50,5 g, co w połączeniu z jego mniejszym kształtem pozwala na przyjemniejszą kontrolę nad ruchami myszki i bardziej responsywne wrażenia z rozgrywki. A czy jego niższa waga jakkolwiek wpływa na jakość wykonania? Tak samo jak w przypadku swojego brata, wykonanie OP18K jest bardzo dobre. Każdy jego element jest dobrze spasowany i nie zauważyłem w nim żadnych luzów. Endgame Gear jak zwykle pokazuje, że świetna jakość wykonania to nie cecha zarezerwowana wyłącznie dla najdroższych modeli, ale również coś, co jest osiągalne w bardziej przystępnych modelach. Dodatkowo powierzchnia OP18K została pokryta powłoką zapewniającą znakomity chwyt nawet dla osób mających bardziej potliwe ręce. Jest to jedno z najlepszych pokryć oferowanych na rynku, ale gdyby komuś ono nie wystarczało, to na boki myszki można przykleić gumowe gripy, o których wcześniej wspominałem. Jego jedynym mankamentem jest to, że zależnie od koloru, powierzchnia myszki inaczej zbiera odciski palców. W wersji czarnej odciski są łatwo widoczne i znacznie szybciej pojawiają się niż w przypadku białego wariantu. Warto zauważyć, że na spodzie OP18K znajdują się dwie łatwo dostępne śrubki, po odkręceniu których dostajemy dostęp do wnętrzności myszki. Pozwala to na dowolne jej zmodyfikowanie do preferencji użytkownika bez potrzeby wymiany ślizgaczy, co jest dużym plusem dla osób lubiących bawić się ze sprzętem. Naprawdę miłym zaskoczeniem w OP18K były główne przyciski, pod którymi znajdują się przełączniki Keil GX. Ich implementacja w tej myszce jest znakomita. Klik, jaki zapewniają, choć nie jest super ostry, to jest relatywnie lekki, spamowalny oraz płytki. W porównaniu z wersją bezprzewodową zostały one znacznie poprawione. Nie są one już tak ciężkie i nie przeszkadzają podczas gry. Posiadają one bardzo delikatny wobble i pre-travel, a post-travel jest z nich praktycznie zerowy. Specjalnie dla osób, którym nie odpowiadają fabryczne przełączniki, Endgame Gear stworzył dodatkowy moduł, dzięki któremu można wymienić je na jedne z 7 dołączonych w zestawie lub na dowolne inne przełączniki do myszki. Koszt takiego modułu to 89 zł. Przechodząc do scrolla, pod nim znajduje się encoder TTT Silver, zapewniający przyjemne scrollowanie z lekkimi i wyczuwalnymi przeskokami. Jego klik jest ciężki oraz ostry, idealnie sprawdza się do pingowania w grach i jednocześnie nie pozwalając na jego przypadkową aktywację. Na lewym boku myszki znajdziemy dwa przyciski. Są one dosyć cienkie i wyczuwalnie wystają z bryły myszki. Wymagają one średniej siły do wciśnięcia, a ich klik jest wyczuwalny z lekkim pre i post travelem. Moją jedyną uwagą do nich jest to, że przy moim chwycie miałem lekki problem z dostępem do przedniego przycisku. Jego naciśnięcie wymagało ode mnie lekkiej zmiany chwytu, przez co traciłem 100% kontrolę nad myszką.
Czas przejść do jednego z najważniejszych elementów tej myszki, czyli kabla. Kabel, w który zaopatrzony jest OP18K, to tak zwany bęgier. Jest on giętki, lekki i poprowadzony przez oplot typu paracord. Posiada on również lekkie wygięcie, które ma za zadanie podnieść go z powierzchni podkładki. Po przeprowadzeniu go przez mouse bungee jest on praktycznie niewyczuwalny podczas rozgrywki, a przy odpowiednim ustawieniu nie przeszkadza on w flikach i nie dodaje dodatkowego oporu ruchów. Ślizgacze, w które wyposażone jest OP18K, wykonane są z PTFE i spisują się znakomicie. Oferują one wolniejszy, bardziej kontrolowany ślizg. Na myszce od razu zainstalowana jest ich mniejsza wersja, a osoby poszukujące płynniejszego ślizgu mogą wymienić je na większe ślizgacze, które dołączone są w zestawie. Na spodzie również znajduje się dioda statusu wraz z jednym przyciskiem do zmiany trybów działania. W podstawowym ustawieniu odpowiadają za zmianę stopni DPI, lecz jego działanie można odpowiednio dostosować w dostarczonym programie. Program ten jest bardzo prosty w obsłudze i pozwala na zmianę takich rzeczy jak LOD, stopnie DPI, Angle Snapping, Motion Sync, Pulling Rate, GX Mode oraz zmianę funkcji przycisków. A co znajduje się w środku Endgame Gear OP18K? W tej bestii drzem jest sensor Pixart PAW3395 wraz z MCU od Nuvoton M483. Takie połączenie pozwala na absurdalnie niski czas rejestracji kliku na poziomie 87 milisekund, co o głowę przebija nie tylko myszki konkurencji, ale nawet te ze stajni Endgame Gear. Ten czas rejestracji kliku wraz z pulling rate'em na poziomie 8000 Hz pozwala graczowi na wyciągnięcie swoich zdolności mechanicznych na pierwszy plan. Niestety, tak wysoki pulling rate może sprawiać problemy w niektórych tytułach i przy słabszych komputerach. Dlatego ja musiałem zmniejszyć pulling rate do 4000 Hz, tak aby nie doznawać mikrościnek podczas gry w Apexa. Co ciekawe, zmiana pulling rate'u nie wpływa na czas rejestracji kliku, więc pozostaje on tak samo niski, niezależnie od ustawień. Jednak takie przypadki są pojedyncze i praktycznie każda nowa gra bezproblemowo radzi sobie z wyższym pulling rate'em. Łącznie spędziłem ponad tydzień korzystając z OP18K i choć nie jest to mój ulubiony kształt, to grało mi się na nim świetnie. Przy mniejszym rozmiarze mój claw grip był znacznie bardziej skulony, co pozwalało mi na wykonywanie dodatkowych mikrokorekt za pomocą palców. Jej tylny grzbiet przyjemnie wypełniał mój tył dłoni, oferując dodatkową stabilizację ruchów, dzięki czemu znacznie wygodniej trzymało mi się kąty w CS-ie. Podczas rozgrywki najbardziej spodobała mi się responsywność, jaką oferuje pulling rate na poziomie 8000 Hz oraz niska waga myszki. Wysoki pulling rate w połączeniu z absurdalnie niskim czasem rejestracji kliku sprawiały, że strzały w FPS-ach wydawały się niemal natychmiastowe, a strzelanie headów łatwiejsze. Choć na samym początku miałem pewne wahanie co do korzystania z przewodowej myszki, to po włożeniu kabla do bungee był on praktycznie nieodczuwalny. Pozwala on też nie martwić się, czy myszka jest naładowana i na grę bez jakichkolwiek przerw. Tak jak wcześniej wspominałem, nie jest to mój ulubiony kształt, ale nadal pozwalał mi on na bardzo dobre wyniki, czy to w Kowaku, Apexie czy CS-ie. Jest on tak naprawdę jedyną rzeczą powstrzymującą mnie przed korzystaniem z OP18K jako mojej głównej myszki. Podsumowując, Endgame Gear OP18K to świetna przewodowa myszka, która oferuje czołową wydajność. Jej mniejszy kształt, niska waga oraz tylnie położony grzbiet sprawiają, że myszka wydaje się bardzo zwinna i przyjemnie leży w dłoni. Nadaje się ona praktycznie do każdego rodzaju gier FPS i chwytu, ale najbardziej polecałbym ją osobom korzystającym z claw i fingertip gripa. A jedynym wymogiem do przyjemnego korzystania z niej jest posiadanie mouse bungee, które pozwoli tej małej bestii pokazać swoje kły. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał, a osoby zainteresowane omawianą dzisiaj myszką serdecznie zapraszam na nasz sklep acegear.pl, w którym znajdziecie nie tylko OP18K, ale również dużo więcej innego sprzętu dla graczy. A specjalnie dla widzów tego kanału YouTube przygotowaliśmy dodatkową zniżkę minus 5%, którą możecie uzyskać po wpisaniu kodu acegear05. To był Zwykły i narka.